Lata 80. Rajdy WRC. Samochody ryczące na szutrowych trasach i publiczność stojąca tuż przy zakrętach. I wtedy pojawia się Audi, a dokładniej Audi Quattro, czyli auto, które wprowadza napęd na wszystkie 4 koła do świata sportu, ale także i do codziennej motoryzacji. To nie była ewolucja, to była rewolucja. Quattro zmieniło zasady gry, zmusiło konkurencję do kopiowania i rozpaliło jedną z największych rywalizacji w historii motorsportu – starcie z Lancią. A dziś oryginalne egzemplarze osiągają ceny, o których kolekcjonerzy mogą tylko marzyć. Jesteście gotowi na film? Kliknęliście łapkę w górę, a także zostawiliście suba? No to zaczynamy! Żeby zrozumieć, dlaczego Audi Quattro było rewolucją, trzeba cofnąć się do końca lat 70. Wtedy też inżynierowie Audi testowali wojskowego Volkswagena. Był to samochód prosty, surowy, terenowy. Miał jedną przewagę. Napęd na 4 koła, który pozwalał mu jechać tam, gdzie inne auta grzęzły. To właśnie wtedy narodził się pomysł. A gdyby te technologie przenieść do sportowego coupé? Audi postanowiło zaryzykować. W 1980 roku na salonie w Genewie świat zobaczył coś, czego wcześniej nie było. Audi Quattro. Pierwszy seryjny samochód sportowy z pełnym napędem 4x4. Nie był to terenowy SUV ani ciężarówka, tylko eleganckie coupé z turbodoładowanym silnikiem i stałym napędem na wszystkie 4 koła. To połączenie było jak otwarcie nowego rozdziału w świecie motoryzacji. Turbo dawało moc, a napęd Quattro sprawiał, że ta moc była skutecznie przenoszona na asfalt, ale także na szuter czy też śnieg. Kierowcy mówili, że Quattro klejone jest do drogi, a konkurencja patrzyła na to z niedowierzaniem. Audi nie chciało stworzyć kolejnego modelu. Chciało udowodnić, że technologia może zmienić wszystko. Właśnie tak też się stało. Quattro stało się symbolem odwagi, innowacji i przełamania schematów. Od pierwszej prezentacji było jasne, że to auto nie tylko trafi na plakaty fanów, ale też na rajdowe trasy, gdzie pokaże swoją prawdziwą siłę. Audi Quattro nie było tylko ciekawostką technologiczną. Ono od razu weszło na rajdowe trasy i zaczęło pisać historię. Już w 1981 roku Quattro wygrało swój pierwszy rajd WRC, udowadniając, że napęd na 4 koła to przewaga, której nie da się zignorować. W kolejnych sezonach Quattro stało się symbolem dominacji. Hannu Mikkola, mistrz świata z 1983 roku, pokazał, że samochód potrafi być szybki i stabilny w każdych warunkach. Michelle Monton, jedyna kobieta, która wygrała rajd WRC, ona udowodniła, że Quattro otwiera drzwi do nowych możliwości. A Stig Blomqvist w 1984 roku zdobył Mistrzostwo Świata, cementując legendę Audi. Ale prawdziwą legendą była rywalizacja z Lancią. Najpierw Lancia 037, piękne, lekkie auto z napędem na tył, próbowało walczyć z Quattro. Jednak na mokrych trasach i śniegu nie miało szans. Potem pojawiła się Delta S4, już z napędem 4x4, ale to Audi pokazało, że przyszłość należy do jego technologii. To starcie Quattro kontra Lancia stało się jednym z najbardziej pamiętnych momentów w historii grupy B. Efekt domina był natychmiastowy. Po sukcesie Audi wszystkie zespoły zaczęły rozwijać samochody z napędem na 4 koła. Rajdy zmieniły się raz na zawsze. Od tamtej pory AWD stało się standardem, a Quattro zapisało się w historii jako pionier, który zmusił całą konkurencję do zmiany podejścia. Audi Quattro nie zatrzymało się na rajdowych trasach. Sukces w WRC był tylko początkiem. Prawdziwa rewolucja zaczęła się wtedy, gdy technologie Quattro
Audi zaczęło oferować w samochodach codziennych. W 1984 roku marka rozszerzyła napęd 4x4 na całą gamę modelową, od sportowych coupé przez sedany aż po luksusowe limuzyny. To był przełom. Wcześniej napęd na 4 koła kojarzył się wyłącznie z terenówkami i ciężkimi pojazdami. Audi pokazało, że AWD może być eleganckie, szybkie i praktyczne. Dzięki Quattro kierowcy dostali coś więcej niż tylko moc. Dostali poczucie bezpieczeństwa. Audi trzymało się drogi w deszczu, śniegu czy na zakrętach, a jednocześnie dawało prestiż. W latach 80. i 90. posiadanie Audi z Quattro było symbolem statusu. Oznaczało, że masz technologię prosto z rajdów w swoim codziennym samochodzie. Wpływ był ogromny, konkurencja musiała reagować. BMW, Mercedes i inni producenci zaczęli rozwijać własne systemy AWD, ale to Audi miało przewagę pierwszeństwa i zbudowało na tym swoją markę premium. Do dziś Quattro jest jednym z najważniejszych elementów tożsamości Audi, obecnym nawet w nowoczesnych modelach elektrycznych, gdzie oznacza zaawansowany system rozdziału mocy na wszystkie 4 koła. Quattro zmieniło sposób, w jaki myślimy o codziennych autach. To nie był już tylko środek transportu, to była technologia, która dawała przewagę i poczucie wyjątkowości. Audi Quattro to dziś nie tylko legenda sportu, ale także jeden z najbardziej pożądanych samochodów kolekcjonerskich. Oryginalne egzemplarze Audi Sport Quattro S1, które w latach 80. siały postrach na trasach grupy B, stały się białymi krokami. Na aukcjach osiągają ceny powyżej 500-600 tysięcy euro, a niektóre wyjątkowo zadbane sztuki potrafią przekroczyć jeszcze wyższe kwoty. Ale nie tylko wersje rajdowe mają wartość. Nawet te zwykłe Quattro z początku lat 80., coupé, które można było kupić w salonie, dziś są traktowane jak inwestycja. Ich ceny rosną z roku na rok, bo liczba dobrze zachowanych egzemplarzy jest niestety coraz mniejsza. Kolekcjonerzy wiedzą, że to nie jest zwykłe auto, to kawałek historii motoryzacji. Kultowość Quattro podbiła też popkultura. Zdjęcia i nagrania z rajdów grupy B, gdzie Audi przeskakiwało przez chopki i wygrywało w ekstremalnych warunkach, stały się ikonami motorsportu. Do dziś te obrazy krążą w internecie, przypominając, że Quattro było czymś więcej niż samochodem, było symbolem odwagi i technologicznej przewagi. Dlatego dziś Audi Quattro to nie tylko legenda, ale także bezpieczna lokata kapitału. Kto ma w garażu oryginalne Quattro, ten posiada kawałek historii, który z każdym rokiem staje się coraz cenniejszy. Audi Quattro to nie był zwykły samochód, to była rewolucja technologiczna, która zmieniła rajdy i codzienne życie. Wprowadzenie napędu na 4 koła do świata sportu sprawiło, że konkurencja musiała zmienić swoje podejście, a rywalizacja z Lancią stała się jednym z najbardziej pamiętnych momentów w historii WRC. Quattro pokazało, że innowacja może wywrócić do góry nogami cały sport, a potem przenieść się na ulicę, dając kierowcom poczucie bezpieczeństwa i prestiżu. Dzisiaj oryginalne egzemplarze są białymi krukami, osiągają zawrotne ceny na aukcjach i pozostają symbolem odwagi oraz wizji inżynierów Audi. To nie tylko legenda motorsportu, to fundament, na którym Audi zbudowało swoją markę. Quattro udowodniło, że technologia może zmienić zasady gry raz na zawsze. I właśnie dlatego, gdy mówimy o samochodach, które odmieniły motoryzację, Audi Quattro zawsze będzie na podium. Zgadzacie się ze mną? Jeśli chcielibyście posłuchać o innym modelu, dajcie znać w komentarzu. Jeśli się podobało, to zostawcie łapkę w górę oraz suba. A jeśli chcecie wesprzeć rozwój kanału, to w opisie pod tym filmem znajdziecie wszystkie szczegóły. A, i nie zapomnijcie podbić filmu. Do następnego. Hej!